O, siema. Kawał skóry. Będziemy robić pasek. Na moim kanale jest już film, gdzie robiłem paski, ale już z barwionej skóry, a ten, gdzie robiłem pasek od A do Z, no to w zasadzie to są tylko migawki, więc dzisiaj taki pomysł, że zrobimy pasek, ale barwiony ręcznie, gdzie pokażę, jak ja to robię, jak to wycinam, jak to obrabiam, jak to też barwię i zabezpieczam, a ponieważ ten pasek będzie barwiony w taki dosyć unikalny sposób, nazwijmy to będzie coś innego, no bo tam chlapnąć farbą, pomalować szmatą, czy tam jakimś tam aplikatorem, to nie jest nic jakiegoś ekscytującego, ale spróbujemy zrobić coś oryginalniejszego. Może nie jakiegoś mega spektakularnego, bo to jednak dalej będzie brązowy pasek, ale z małym twistem. No i co mi będzie potrzeba? Skóra. Przede wszystkim mam tutaj kawał skóry, którą wykorzystuję do pasków. Nie jest to krupon. Najfajniejsze są krupony, bo są najbardziej zwartą, zbitą, mocną częścią skóry. To jest kark, znaczy nie, to jest połówka i tutaj będziemy jechali blisko kręgosłupa. Też część kruponową zahaczymy, więc to dalej będzie mega potężny, nierozciągliwy pasek. I co? Nie przedłużajmy, jedziemy kroić. Tylko gdzie ja mam narzędzie? Bo żeby wyciąć taki długi pasek, no to fajnie jest mieć dobre narzędzie. Ja mam coś takiego, to jest narzędzie do wycinania pasków. Fajne jest to, że można w nim wymieniać ostrza na takiego zwykłego tapeciaka, więc to jest spoko. I ja mam swojego z Craft Pointu. Wcześniej gdzieś kiedyś miałem takiego chińskiego i był beznadziejny. Naprawdę nie dawał sobie rady nawet z niezbyt grubą skórą, nie mówiąc o jakiejś 4 mm. Był fatalny, a ten z Craft Pointu działa idealnie, jest naprawdę ok. I to, co jest ważne, ma tutaj takie wcięcie, które ułatwia włożenie skóry i wypozycjonowanie jej i trzymanie i w ogóle cięcie i jest naprawdę ok, nie? Więc to, ja sobie muszę to jakoś opalić, nie? Żeby było bardziej takie moje. A to jest taka fajne drewienko, ale takie po prostu płytkie, więc jakieś olejek, opalenie albo coś. Mam w sumie taki olejek do rękojeści noży. Ej, no dobra, ale to kiedy indziej. Teraz kroimy skórę. Pasek będzie brązowy i ja go robię bez klamy, bo klamy dostarczył mi klient, bo dostarczył mi swój pasek, który już jest tak zmasakrowany, że w ogóle dramat absolutny. I będę robił mu, o, takie ma już zniszczony totalnie. W dodatku ten pasek jest taki dosyć cienki. Ten będzie potężniejszy. I to, co muszę najpierw zrobić, to ustalić, jaka tu jest w ogóle szerokość. Już to sprawdzałem, jest idealnie 4 cm, więc zrobimy na coś około 38 mm, żeby pasek swobodnie się tutaj obracał. Ten obecny, jak zmierzymy, ma szerokości 34 mm. No to zrobimy trochę więcej. Tak od serca mu damy, dobra? Damy mu, tu jest 40. No te 38, 39 będzie spoczko. Mam tutaj błam skóry i sobie go mam wszystko ustawione. Mocno skręcone. To po prostu wciskam tutaj w skórę. Moment. Nie wiem, czy nożyk już nie jest dosyć przytępiony, ale spróbujemy. Zacinam i jadę. O, i właśnie to wycięcie tutaj pomaga przy tym rancie. Cholerka. O, dobra, chyba poszło, ale może nożyk będę musiał zmienić, bo mam chyba już mega tępy. No, ale zobaczymy, bo tutaj ten początek skóry, on jest bardzo mocny. Bardzo taki twardy i nie jest łatwo go przeciąć. O, poszło. No dobra, ja się tutaj muszę ustawić jakoś wygodniej. Jak widać, trochę się trzeba namęczyć, ale mógłby być ostrzejszy nóż. No i jadę. I tak sobie po prostu do końca pojadę. To już nie będę tej skóry przesuwał. Ale wiadomo, o co chodzi już. I mam wycięty kawał fajnego, uczciwego pasa. Sprawdzę, czy nie zrobiłem go za szerokiego. Byłoby licho, gdybym zrobił. Nie, jest idealnie w punkt.
I wiecie co, od razu wytnę drugi pasek, bo to zamówienie jest na 2 paski, ale identyczne, więc pokażę tylko wykonanie jednego. Więc ja sobie drugi kawałek skóry dotnę, no i później będziemy się widzieć już w zasadzie na głównym mięsku, czyli na barwieniu. Mamy już ucięty pasek skóry, ale musimy zadbać o jego krawędzie. Nie mogą być takie bardzo proste. Nawet jeżeli byśmy to zabezpieczyli jakimś środkiem albo nawet wodą i wypolerowali, to z czasem tutaj ta skóra mogłaby się grzybkować. Nie mówiąc o tym, że ten kąt tutaj cięcia prosty jest taki, że przed chwilą jak zwijałem skórę i tak sobie tym kątem pojechałem po ręce, to myślałem, że się zaciąłem. Strasznie bolało, ale nie zaciąłem się. W każdym razie musimy te krawędzie wygładzić. I najpierw rozpocznę od mizdry. Ona zawsze stawia dużo większy opór. No i tutaj nie ma żadnej filozofii, po prostu zjeżdżamy rant. Ja to robię przy kamerze i tak naprawdę mam totalnie niewygodne ustawienie, dlatego on mi się lubi ześlizgiwać, bo niewygodnie rękę trzymam, ale chcę to w kadrze. No dobra, wiadomo o co chodzi. Zjeżdżamy cały rant skóry tutaj od strony mizdy, gdzie ona stawia duży opór i zaraz zajmiemy się licem. No i teraz lico zrobimy, co wyda nam zupełnie inny dźwięk i już będzie ładnie. Oczywiście Edge Beveler trochę od skóry dostał po tyłku, więc go nieco podostrzę. I wykorzystam do tego, zrobiłem sobie takiego stropa skórzanego ze skórzanymi wstawkami. Mam tutaj popoznaczane, który jest do którego, posmarowane pastą polerską. No i sfazowałem krawędź tego fragmentu skóry, to jest twarda, dosyć sztywna skóra i posmarowałem pastą i teraz sobie podostrzam delikatnie, żeby nieco odświeżyć mu krawędź, bo każde narzędzie wymaga czasami podostrzenia. Ok, i zobaczmy. No dobrze, mamy to wykonane. Teraz trochę tutaj sprzątnę i utniemy najpierw jedną z końcówek i ją troszeczkę ścieniujemy, te końcówki, żeby ta skóra tutaj na tym zagięciu nie była aż tak naprężona i aż tak sztywna, no bo nie chciałbym, żeby tutaj gdzieś lico puściło, więc najpierw sobie to sprzątnę i za moment wracam do Was z kamieniem. I French Skivery 2. Zobaczymy, którym mi się będzie lepiej działało. Tutaj tego cieniowania nie będzie jakoś dużo, kilka centymetrów. Chodzi o to, żeby nieco ten skórę tutaj odcienić. Spróbuję palosantkiem pojechać. Zobaczymy. A wchodzi jak dzik w żołędzie. No właśnie, to jest... Ja jestem gadżeciarz, często mówię o sprzęcie, ale naprawdę mając sprzęt porządnej jakości widać różnicę. Wiadomo, każde, nawet jakby to było z blachy jakiejś tam beznadziejnej, to można naostrzyć, ale no chodzi też o otrzymanie tej ostrości. Jeżeli narzędzie ma być ostrzone co 15 sekund, a miałem kiedyś takie, że no w zasadzie nic jeszcze nie zrobiłem, a to już tępe, no to idzie się zamęczyć. A tutaj ładnie tnie. A French Skiver to jest takie przydatne urządzenie właśnie do cieniowania. Można to robić nożami różnymi, są specjalnie takie narzędzia, przeciągarki, tu się wkłada, zapina się, pociąga i on już ładnie ścienia, ładnie po całej długości. No ja takiego narzędzia nie posiadam. Posiadam takie i całkowicie ono jest wystarczające. Jeszcze troszeczkę może środeczek odchudzę. Tutaj, gdzie jest to największe zagięcie, ono spokojnie może być tu odchudzone, nic tu się nie stanie. I tak ta skóra jest na tyle gruba, że będzie miała tutaj wystarczająco miejsca. I gitarka. No i mamy. I teraz tu jest nieco mniej. I tak jest wystarczająco mocno, a będzie fajnie przy zagięciu. I jedziemy z drugim paskiem. No dobra, jeśli chodzi o grubość tego paska, to on ma no 4 mm. Tutaj ścieniowaliśmy to na 3 mm, czyli nie ma wiele strat. To też nie o to chodzi.
żeby tutaj zerżnąć tego jakoś bardzo dużo, a ten pasek jaką ma grubość, ten stary pasek ma 3 mm, więc tutaj na zagięciu jest tyle, ile miał cały ten pasek, także chyba całkiem nieźle. Mamy tutaj ten fragment przygotowany, natomiast chciałbym go sobie jeszcze obciąć i już wstępnie zarobić, żeby tej części tutaj się nie musić już przyglądać, więc sobie bardzo prostą metodą po prostu utnę sobie prosty fragment. Ajdź, może tak. A już nożyk ten. I teraz zarobimy tylko te krawędzie przy pomocy noża. Znaczy nie krawędzie, tylko rogi. Przy pomocy noża do narożników. Fajne ustrojstwo. Zawsze sobie je chwalę. Mamy. To samo zrobimy z tym drugim. W sumie. Tak, wiem, że ten film będzie znowu przegadany no ale no, taka jest charakterystyka moich filmów. Ja je robię sobie tak po prostu dla fanu. Podczas gdzieś tam robienia skórzanego nie reżyseruję je. Często one są totalnie spontaniczne i wpadam na pomysł, a w sumie nagram. A nie mam profesjonalnego studia i tak dalej, no więc no po prostu robię jak robię. Robię jak umiem, a że nie umiem, to wychodzi kiepsko. Dlatego na ten moment tylko 277 subskrybentów. A wczoraj było jeszcze 278, ktoś mi uciekł. No ale cóż, ja nikogo nie zmuszam do oglądania. Mam świadomość, że moje filmy są specyficzne, przegadane, przydługie jak na to, co tutaj się robi. Ale cóż, taki klimat. Dobrze, i właśnie przechodzimy do najważniejszego momentu. Kiedy będzie potrzebny kawałek jakiegoś kartonu i po prostu zaczniemy sobie ten pasek barwić. Szkoda, że ten karton jest taki wygięty, no ale no cóż, jakaś podstawa musi być pod ten nasz stół. Idę po barwniki i zaraz będę mówił, jaki mam na to pomysł. Pomysł jest taki, że mam dwie farby, dark brown i walnut, czyli orzech i ciemny brąz. Mam jeszcze inne jakieś tam odcienie i też może je użyjemy, ale chciałbym w sumie zrobić to na zasadzie monokoloru. Czyli nie, że kilka kolorów będę mieszał, bo też mi przeszło przez myśl, ale zrobimy tak, że jeden zrobimy orzechem, drugi zrobimy tym dark brownem, ale w taki sposób, który sprawi, że to barwienie będzie bardzo nieregularne. I ostatnio podpatrzyłem gdzieś na necie fajny patent, gdzie potrzebny będzie nam paseczek, który użyjemy razem z miseczką, gdzie sobie tego barwnika troszeczkę tutaj do miseczki przeleję. O, pa! Nawet mnie nie pociekło, ale jajca. Aż mi się wierzyć nie chce. No dobra, idę po pasek. A chodzi o paseczek materiału, którego zwinąłem sobie w taki rulonik. No i teraz tym rulonikiem będziemy ciapciać skórę. I o co chodzi? Sobie zamaczam i po prostu jadę. I przekręcam sobie też ten, żeby on tutaj nie robił mi tych ciapek takich bardzo regularnych pod tym samym kątem, tylko po prostu jadę sobie tak. Będzie to dosyć czasochłonny proces, żeby pokryć całą skórę odpowiednią warstwą, no to chwilę to potrwa, więc włączam jakiegoś tam timelapsa, czy tam przyspieszenie i jedziemy. Fajną robotę robi to, że ta skóra
skóra się barwi nierównomiernie, co i tak gdzieś tam nie znaczy, że ona tak będzie tutaj, te ciapki będą takie mega wyraźne. To nie będzie tak turbo, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale te nieregularności będą widoczne, zwłaszcza, że tam parę razy jeszcze będziemy je poprawiać. Większym, bardziej spektakularny efekt byłby, gdybyśmy użyli którejś z farb z tej zwykłej, podstawowej serii Leather Dye. To na bank, bo one nie są olejowe, ten pigment nie jest rozpuszczony w oleju i tam w alkoholu jako nośnik, ale on jest w formie takiego pyłu, więcej go osiada na powierzchni, mniej wchodzi do środka skóry i wtedy ten efekt rzeczywiście jest dużo bardziej spektakularny. Więc tutaj będzie ta nierównomierność, ale ona nie będzie aż tak bardzo mocna. I to, co teraz szybko zrobię, to jeszcze pojadę mizdrę. Ale mizdrę już nie będziemy ciapciać, tylko ją po prostu pobrudzimy. I właśnie tak, żeby nie była tylko biała. Ona nie musi być jakaś nie wiadomo jak mocno zabarwiona. Bo też byśmy nie chcieli, żeby później ona oddawała ten barwnik na przykład na spodnie. Więc tak tylko. To teraz wygląda tak dosyć paskudnie. Później będzie troszeczkę lepiej to wyglądać, jak dostanie różnych tam olejów, nie olejów, finisza. Też będziemy to jeszcze gładzić takim preparatem, który ten barwnik tam zamknie w środku i wygładzi powierzchnię mizdry. Także luzik. Druga sprawa jest taka, że to jest część niewidoczna, więc nawet jak te mazy jakieś takie będą bardziej regularne, znaczy widoczne, no to tam mało się na to zwraca uwagę. No dobra, można powiedzieć, że to mamy. Ja jeszcze zrobię sobie taki myk, żeby upewnić się, że ten kolor będzie na całym licu. To jeszcze pojadę tą szmatką po prostu tak. Tego barwnika jeszcze tutaj się troszeczkę dostało. I mam. I jeśli chodzi o szmatkę, to można powiedzieć, że jej rola dobiegła końca. Ale jeszcze to nie koniec barwienia, bo teraz zabarwimy sobie krawędzie i to już zrobimy normalnie aplikatorem. Takim wełnianym. Takim aplikatorem też można robić takie ciapki, jak przed chwilą robiliśmy. Natomiast one wtedy będą nieco bardziej regularne, a to akurat nie był zamysł, jaki miałem przy tym pasku teraz. Jeżeli ktoś jest tutaj początkujący, jeśli chodzi o skórę, to taki protip, który sam chciałbym na samym początku gdzieś tam moje przygody poznać. Te aplikatory generalnie, jak się je kupujemy tak pojedynczo na sztuki, to wychodzą strasznie drogie, bo to coś około 2 zł jest za aplikator, który bądź co bądź jest jednorazowy. Kupa hajsu przy takiej ilości. Więc dobrym patentem jest wyczajenie takich paczek. Jak ktoś ma konto na Amazonie, to za nie wiem 20 zł może sobie kupić zestaw 30 takich aplikatorów. No i to już robi różnicę ogromną. I wtedy trochę mniej szkoda, a ja to na początku miałem także takiego jednego aplikatora używałem wiele razy. Co oczywiście złe nie jest. Tylko trzeba sobie je opisywać, który był w jakiej farbie, nie? Żeby tutaj nie popełnić błędu i na przykład nie użyć wcześniej używanego przy kolorze czarnym do brązu, bo możemy brąz ubrudzić. Te aplikatory jednak tej farby troszeczkę w sobie zatrzymują, nawet jeśli wyschną.
Jeszcze raz pojedziemy te krawędzie, żeby były ciemniejsze. I żeby wyczyścić aplikator z farby, bo ja go jeszcze użyję do tego drugiego barwnika. No dark brown. To akurat tutaj dużej wielkiej różnicy w odcieniu nie ma. Ja już sobie wyjadę poza kadr. I to, co można jeszcze zrobić, to można tutaj wetrzeć papier i nara. I jest w miarę czysty, gotowy na inny barwnik. No i co? I tyle. Tak to teraz wygląda, tak to się prezentuje. To jest tylko liźnięte, ale to sobie ściemnieje, jak dostanie oleju i tak dalej. A tu jest zrobione tak. To jest kolor orzechowy i niech was to nie zwiedzie. On teraz wygląda dosyć płasko, dosyć mało ciekawy. Jest taki przybrudzony brąz, nie? Nie wygląda fajnie. Dawno nie używałem tego koloru. Ostatnio robiłem pasek właśnie z tego koloru i tak po zabarwieniu mówię, ojej, kurczę, mi się ten kolor podobał, ale jak to dostało oleju, jak to dostało finisza, jak to dostało jeszcze jakichś tam wosków, zresztą co ja będę zdzierał japę. Sami zobaczycie na koniec, jeśli dotrwacie. Albo se przewiniecie. Teraz to co robię, to nadmiar pigmentu ścieram zwykłym ręcznikiem kuchennym, żeby gdzieś tam troszeczkę tę skórę przeczyścić, żeby ona też dostała nieco połysku. I od razu mówię, przy ręcznie barwionym pasku, no to się trochę łapą trzeba namachać. Na każdym praktycznie etapie pracy. No dobra, i mamy to. Ale to nie wszystko, bo zaraz biorę się za drugi pasek, ale żeby ten film nie trwał bardzo długo, to po prostu przewiniemy, przetniemy i nie będę pokazywał, jak ten drugi barwię, bo będę robił bardzo podobnie, tylko innym kolorem. Pa! Paski mam już pomalowane w taki nieregularny sposób. Te wzorki nie będą aż tak bardzo widoczne. I też o to chodzi, żeby to było takie pomaziane, ale żeby to nie było tak, że te wszystkie ciapki będą bardzo wyraziste. Tutaj mi się przy tym brązowym nieco więcej tutaj polało, więc musiałem to nieco rozmazać, troszeczkę ciemniej będzie tutaj, ale to jest luzik, natomiast widać dosyć sporą różnicę, nie? W kolorze. Ten jest taki bardziej w czerwień wchodzi, ten taki, nie chcę powiedzieć w żółty, tym bardziej nie chcę powiedzieć w sraczkowaty. Oj, powiedziałem, nieważne, ale to spokojnie, w ogóle się tym nie przejmuję i nie martwię. Oba kolory są ładne i będą za chwilę jeszcze piękniejsze, bo za chwilę nastąpi to, co jest jednym z najpiękniejszych momentów w robieniu w skórze barwionej ręcznie i na przykład też bardzo to lubią nożoroby, czyli olej. Kiedy wejdzie olej, to się zadzieje magia i właśnie dajemy Mink Oil Liquid, akurat takiego oleju używam w tym momencie, bo sobie za każdym razem zamawiam jakiś tam inny. No i co? Leję sobie na kumbeczkę. I są dwie szkoły. Obie są dobre. Jedna jest lepsza. Że od strony mizdy, jak się sporo da oleju, to wtedy skóra zostanie tym olejem jakby nasączona lepiej. Ale ja lubię dawać od strony lica ze względu na to po prostu, że ten wygląd taki natychmiastowo jest inny. Ale mizdrę też pewnie posmarujemy. I to będzie tyle na ten moment, no bo już musimy temu olejowi troszeczkę dać się wchłonąć. Ja tutaj nie żałuję tego oleju. Dwie takie rundki zrobię. Od strony lica i jedną od strony mizdy. Chociaż nie, od strony mizdy może, no nie wiem. I jeszcze jedna.
Jak widać, ten pask się znacznie przyciemnia. On się oczywiście rozjaśni jeszcze jak... O, widzicie? Jeszcze troszkę mizdy pojadę, ale tak, aby. Nie będę jej tutaj nie wiadomo jak nasączał, bo też nie jest to moim celem. To jest pasek do spodni, który przecież nie ma być noszony w jakichś bardzo wilgotnych środowiskach. Nie będzie narażony za bardzo na jakieś nie wiadomo jakie deszcze, ulewy. Znaczy no, teoretycznie będzie, bo to jest jednak odzież, no ale to nie jest rzecz, która na co dzień w mokrym jakimś tam środowisku pracuje, jak na przykład jakieś pasy czy uprzęże do koni, do jeździectwa, no to wiadomo, że tam jest trochę inaczej. Tego oleju trzeba tam dawać naprawdę zdrowo. A tutaj tyle, ile tu dałem, odżywi skórę, zmiękczy ją nieco. Zresztą farba olejowa, którą barwiliśmy, ona sama jest na oleju, więc też tak bardzo tej skóry nie wysusza. A ja też bym bardzo nie chciał, żeby ten pasek był nie wiadomo jak bardzo elastyczny. Chciałbym, żeby był jednak sztywny i masywny. Jakbyśmy go przesączyli tym olejem, to by właśnie był taki wiotki, ale to ciężko byłoby go później zabezpieczyć, bo by się finisze nie chciały jakoś bardzo trzymać. Takie mam wrażenie, jak wiele razy jak coś przeolejowałem, to później finisz na tym wyglądał kiepsko. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o ten pasek. A zaraz zrobimy drugi. I w tym momencie wygląda to tak, a w porównaniu z tym pierwszym w zasadzie w tym momencie w kamerze nie widzę zbyt wielkiej różnicy, ale zobaczymy jutro, jak się ładnie olej wchłonie, jak się skóra ustabilizuje i będziemy wtedy kończyli, a tak naprawdę roboty będzie dużo więcej niż było do tej pory. Także wy macie to za moment, ja mam to jutro. Na razie. Cześć, witam Was innego dnia i będziemy kontynuować wykonanie naszych pasków. Już one sobie ładnie, ten olej się rozszedł, wyglądają one tak. Na razie bardzo niepozornie, ale spokojnie, one są bardzo matowe, nie mają jeszcze tego blasku, który będą miały. To barwienie wyszło takie właśnie jak chciałem, nieregularne. Te ciapki nie są tak bardzo widoczne. Tutaj w tym brązowym to barwienie troszeczkę bardziej regularne wyszło, ale luzik, ono jeszcze jak dostanie kondycjonerów i reszty tych wszystkich różnych środków, które za chwilę zaaplikujemy, te wszystkie jakieś tam nierówności kolorystyczne będą podkreślone. Bardzo bym chciał, żeby tak przynajmniej to wyszło. Zobaczymy. Ale to, co musimy zrobić, to teraz zastanawiam się, czy na przykład od razu nie dociąć sobie tych pasków, ale chyba nie. Chyba najpierw zajmiemy się mizdrą. Teraz musimy bardzo mocno postarać się, żeby mizdra, która jest bardzo mechata tutaj, chociaż i tak ona jest bardzo ładnie ścięta, która została przez nas troszeczkę zabarwiona, żeby nie puszczała barwnika, bo w momencie, kiedy będziemy go nosić przy spodniach, jak ona dostanie jakieś tam wilgoci, albo po prostu nawet na sucho to od pocierania, rzeczywiście może troszeczkę tego barwnika puścić. Zresztą zróbmy teraz test. Tak, wiem, ten film będzie długi, a zresztą takie są moje filmy. Jak pomachamy, no to nam troszeczkę brudzi, nie? No i w tym momencie nie jesteśmy w stanie, ile byśmy nie czochrali, tyle tego barwnika zdejmiemy. Więc chcemy zadbać o to, żeby ten barwnik tutaj pozostał. I ja to robię tak, że nakładam kilka warstw różnych finiszy, różnych środków, które pomogą nam tą mizdrę zamknąć. I najpierw rozpoczniemy od Tokonole, czyli tego środka, którego używam na ogół do tego, by przypalać krawędzie. Można to teoretycznie zrobić wodą, ale Tokonole jednocześnie jest taką gumą, trochę takim klejem i przy tym środku będzie można właśnie ładnie tą mizdrę też wypolerować, wygładzić, żeby ona była błyszczącutka i ładniutka, więc tym się w pierwszej kolejności zajmiemy. Będzie to trwało dosyć długo, bo trzeba to przesmarować i wypolerować gładzikiem, więc to troszeczkę machania
i smaru z łokcia będzie trzeba włożyć. Dobra, lecimy z koksem, idę po tokonole, otworzymy nowiutkie, świeżutkie. O, tak to wygląda. Unboxing tokonole. No i otwieramy. Co jest ciekawe, ten środek jest taki ładny, bielutki. W okresie letnim zawsze jak otwieram tokonole, przylatują muszki owocówki. Po prostu momentalnie. Jakoś bardzo ten zapach ich wabi. No i co? I wygląda to tak. Mam tutaj chusteczkę bardzo przydatną. W tym momencie, że biorę sobie zwyczajnie po prostu na palucha i rozsmarowuję tokonole obficie dosyć na pasku. Żeby dojść do każdego miejsca, żeby zmoczyć i nanieść go na każdą suchą powierzchnię. Tokonole jest moim zdaniem, znaczy no nie próbowałem wszystkich, ale jest świetnym środkiem właśnie do tego, żeby gładzić mizdrę. On jest dosyć kosztowny, bo taki słoiczek kosztuje około 50 zł. Czasami można gdzieś tam taniej wyrwać. Jest w kilku kolorach. Jest brązowy i czarny. Nie znam czarnego, nie używałem, natomiast brązowy to był pierwszy, jaki kupiłem i on robi co ma robić. W przypadku kolorów brązowych no, robi dobrą robotę, ale brązowego na przykład sobie tak ręką nie położysz. Znaczy położysz, tylko będziesz musiał myć łapy, bo to strasznie barwi. I z brązowym ten problem jest, że o ile tym jak wjedziesz na litro albo w jakieś niebarwione miejsce, to nie ma tragedii, bo on się zaraz staje przezroczysty. Tak z tym barwionym to jest dramat. Trzeba bardzo dużo ostrożności. Ja to pamiętam pędzelkiem nakładałem, bo strasznie łatwo można było zabrudzić skórę i wymagało to precyzji i cierpliwości, której wiadomo jak się robi to czasami brakuje, a przy skórze cierpliwość jest wskazana. Znowu gadam strasznie dużo. No ale no tego. Dobra, dajemy chwilę, żeby to sobie przeschło. Z tym, że wspomniałem, że tokonole jest dosyć kosztowne, natomiast ja praktycznie codziennie coś dłubiąc w skórze, używając go, taki słoiczek spokojnie starcza mi na pół roku. Także wydaje mi się, że dla jakiegoś hobbysty, który raz na jakiś czas coś robi, to takie tokonole starczy mu świat i ludzie na całe życie. Jedziemy. Mam taki gładzik hebanowy, taki z AliExpressu, którym sobie właśnie będę gładził. Można to też robić kawałkiem szkła. Ja nie bardzo lubię. Ten jest dużo wygodniejszy. Chodzi o to, żeby wytworzyć tarcie i temperaturę, która sprawi, że tokonole ze skórą tak się ładnie zjednoczą i wypolerują. I jeszcze zrobię to szmatką. Wydaje się nic, ale łapa naprawdę odpada. I jest błyszcząco. Fajnie. I teraz tak. Zanim położymy kolejne warstwy różnych innych środków, to ja sobie tokonole użyję na mizdrze tego paska, ale to już skoro pokazałem jak robię to z tym, nie będę pokazywał jak to robię z tym. W dodatku muszę trochę odpocząć, bo te łapy niestety bolą od takiego polerowania, ale już jest naprawdę przyjemnie w dotyku, gładziutkie jak szkło. Mamy to.
W obu paskach już mizdra została tokonolem zasklepiona. Co ciekawe, jak teraz wezmę sobie czysty ręcznik kuchenny i poprzecieram, no to praktycznie nic tutaj się nie dzieje. Nie puszczę żadnego barwnika, jest już to ładnie zabezpieczone, ale to jeszcze nie wszystko, bo to jest dopiero pierwsza warstwa zabezpieczenia. Kolejna warstwa, którą stosuję, to finish akrylowy, z tym, że ja nie używam go w wersji takiej bezpośrednio z butelki, bo jest on za mocny, jest on zbyt gęsty, on wchodzi tylko wtedy powierzchniowo i wtedy, gdy ta powierzchnia się zetrze, no to dalej już nie jest chronione. Rozcieńczam go sobie zwykłą wodą w proporcji 1:3, można nawet nieco więcej. W proporcji 1:4, 1:5 nawet. Chodzi o to, żeby on był nieco rzadszy, żeby bardziej wniknął w strukturę skóry i żeby tam ten barwnik ładnie zatrzymał. Ale proporcja 1:3 jest ok. I nałożymy tutaj 3 warstwy na mizdrę, no i 2 warstwy na lico. Na lico więcej nie trzeba. W sumie to więcej niż 2 warstwy, to może nawet być, że nie będzie chciało wsiąknąć. Więc tak, ale rozpocznę od lica ze względu na to, że kiedy zacznę to robić na mizdrze, no to jest dosyć rzadkie, nie? Jak woda. Zacznie mi to podciekać, zacznie mi to włazić na lico i porobi brzydkie plamy. Więc najpierw zabezpieczę sobie lico, a później nawet jak jakieś tam zacieki się porobią, to już nie będzie żaden problem. I po prostu moczę gąbeczkę i jednym takim ruchem staram się równomiernie pokryć. Wiadomo, nie uda się tego zrobić idealnie, ale starałem się to tak nałożyć. O, jak trzeba, to sobie trochę więcej dobieram. Rozsmarowuję. Jednym takim jednostajnym ruchem najlepiej to zrobić. I czekam, aż sobie to ładnie wsiąknie. W międzyczasie mogę sobie gdzieś tam spod paska wyczyścić te plamy. Na pewno na mizdrę troszeczkę mi poplamiło. Tym się akurat nie przejmuję. Ale chodzi o to, żeby ładnie weszło w skórę i od razu zróbmy to na drugim pasku. Już sobie pierwsza warstwa tutaj wyschła, wsiąknęła, więc teraz przepolerujemy ją. Każdą warstwę będę polerował. Żeby zebrać nadmiar jakichś tam właśnie rozpuszczonych barwników i wszystkiego innego, żeby tę skórę wyczyścić. Już chyba teraz nawet będzie widoczna różnica pomiędzy przepolerowaną, a nie. Chociaż no moje światło jest oczywiście kiepskie. Ciągle narzekasz na to światło, byś se kupił porządną lampkę. No se kupię. Namachać się przy paskach nie trzeba. Kiedyś robiłem 3 na raz i to naprawdę łapy odpadają. Dobra, mamy to. Teraz jedziemy z drugą warstwą. Nakładamy ją tak samo, ale tu już będzie wyraźnie widać, że ten finish na skórze pozostanie nieco dłużej. No bo już pierwsza warstwa wsiąkła, więc nie pozwoli za bardzo wsiąknąć drugiej, ale oczywiście nie poddamy się. Finish akrylowy to w gruncie rzeczy można powiedzieć taki trochę plasticzany jest. Właśnie o to chodzi. On jest wiele finiszy do skóry, które zabezpieczają ją i wiele z nich jest na bazie wosków, na bazie wody. Każdy ma nieco inną właściwość. Finish akrylowy jest bardzo dobry, bo nie pozwala wodzie penetrować skóry. No o to chodzi, nie? Że ponieważ on jest taki w gruncie rzeczy plastikowy, to zatrzymuje wodę. I właśnie o to chodzi, żeby ta woda nawet jak gdzieś nakapie albo coś, to żeby z jednej strony nie wchodziło do skóry, ale z drugiej strony, żeby też i nie ze skóry ten kolor nie wychodził. Druga warstwa już też wlazła, więc też ją polerujemy. I tak w zasadzie całość. Na mizdrze będziemy robili dokładnie tak samo, ale też za chwilę pokażę, jak to robię na tej części wewnętrznej skóry, spodniej, może tak.
Ok. Biały ręcznik. Jest biały? No jest. Dalej jest biały. Jest biały. Jest. Nic się tutaj nie uwalnia. I jeśli chodzi o lico, to te dwie warstwy Świat i ludzie wystarczą. A teraz mizdra, gdzie położymy warstw 3. Żeby być pewnym, bo to jednak mizdra ma największy styk z odzieżą i najbardziej może tutaj nam napsuć krwi, więc będzie łącznie wszystkiego 5 warstw, bo była jedna warstwa to konole, a teraz idziemy z rezolenką. A skoro już mamy zabezpieczone lico, to nie musimy aż tak bardzo się obawiać, że nam rezolenka wjedzie na lico. Teraz po przejechaniu po mizdrze sobie jeszcze to wytrzemy od strony lica, ale się nie musimy już tak bardzo obawiać zacieków. Ok, teraz jeszcze szmatka. No tutaj jednak przy paskach troszeczkę syfu się robi. Troszeczkę trzeba uważać na różne rzeczy. O, i wytrzeć stół, na który za chwilę znowu położymy skórę. No jest tej roboty i trochę takiego bajzlu. I niech sobie to schnie. To samo robimy na mizdrze drugiego paska. Dlatego fajne jest, jak gąbeczka ma mniej więcej rozmiar samego paska, żeby nie bardzo po stole szorować. Znowu wyjechałem poza kadr, no ale wiadomo. No i czekamy, aż wszystko wniknie w skórę. Jak to wygląda tu? No jest trochę plam, ale jak już wstępnie sobie mizdra wyschła, to możemy odwrócić pasek i upewnić się, że wytrzemy sobie jakieś tam ewentualne zacieki z lica. Jak w miarę szybko to zrobimy, to w ogóle to nie będzie widoczne. Bo właśnie te dwie warstwy poprzednie sprawiają, że już więcej tam nie chce nic wsiąknąć. Tutaj jeszcze czuję, że jest mokro, więc musimy sobie poczekać, aż to nam ładnie wyschnie. No dobra, troszeczkę sobie podeschło i jedziemy dalej. Tutaj jeszcze chwilę może barwić, ale w sumie nie barwi. Ale i tak damy jeszcze kolejne warstwy, więc jedziemy dalej. No i dalej wszystko to samo. Łącznie mają być 3 warstwy tego finisza akrylowego, a później damy jeszcze na koniec inny specyfik. No i polerujemy drugą warstwę. Już troszkę tutaj wsiąkło, wyschło. Łatwo to zauważyć różnicę, bo jak jeszcze jest mokre, to się strasznie ciągnie i puszcza ten barwnik, a jak damy kilka minutek, to ładnie sobie wsiąknie do końca, wyschnie i jest ładniutko. Wow, jest to męczące i ostatnia warstwa idzie. Zwłaszcza, że mi się już w sumie rezolenka kończy w zbiorniczku. Czyli dobrze wymierzyłem akurat. 5 warstw na każdy pasek. Czyli poszło 6 niewielkich łyżeczek do herbaty na 12 łyżeczek takich samych wody. I ktoś powie, no ile to roboty przy pasku jest? No właśnie przy ręcznie barwionym pasku jest dużo roboty, no bo musimy ten barwnik zabezpieczyć. Gdyby to był pasek robiony już ze skóry barwionej, fabrycznie, z zabezpieczoną, wygładzoną, wypolerowaną mizdrą, no to oczywiście, że temat jest zupełnie inny. I taki pasek już robiłem na moim kanale ze skóry Maja. Nie pamiętam, czy to był czerwony, czy zielony. W sumie oba robiłem, tylko jeden w formie migawek, a drugi w formie całego takiego filmu. No to tam odchodzi temat właśnie wszelkiej chemii poza krawędziami. No bo wiadomo, trzeba wygładzić, więc to konole albo H2O. No a tutaj jednak tej zabawy troszkę jest, no bo
nie chcielibyśmy, żeby klient miał ładny pasek, który mu puści farbę i założy sobie do fajnych spodni, a później te farby lekko nie schodzą w praniu. No dobra. Jeśli chodzi o jazolenkę, to możemy już jej podziękować. Teraz tylko czekamy, aż sobie paseczek wyschnie, bo cały czas jest jeszcze mokry. Sprawdzimy, czy na lico nam nie kapnęło jakoś za mocno. Nie. No i już widać, że to troszeczkę tego koloru nabrały. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze wydobędziemy troszeczkę więcej tego koloru. Trzecia warstwa już jest postawiona, wypolerowana. No i teraz jeszcze raz test białego ręczniczka. Pocieramy. Jest czysto. Pocieramy. Mocno. Jest czysto. O, nawet trochę tutaj ręcznika zostało. No i pozostała nam już ostatnia warstwa zabezpieczająca. No sobie jeszcze raz ją przepoleruję go. Może je wyczyszczę powierzchniowo. I użyjemy teraz środka, którego tak naprawdę moglibyśmy, na którym moglibyśmy poprzestać jak najbardziej i on też by zrobił robotę. Jest to sos Galak Pizza, czyli Meltonian. To jest taki fajny środek, który konserwuje, odżywia i zabezpiecza skórę. I tak naprawdę, gdybyśmy nie dawali w ogóle żadnej rezolenki ani nic, tylko po prostu bezpośrednio na skórę barwioną i tam zaolejowaną i tak dalej, dali to, jedną warstwę taką grubszą przesmarowali, to już by załatwiło nam sprawę. Natomiast ja chcę, żeby moje wyroby były naprawdę zabezpieczone najlepiej jak się tylko da. I nie lubię iść na skróty, bo dla mnie tak naprawdę nie jest to znaczy no wiadomo, jak się wiele rzeczy robi, no to kwestia oszczędności materiałów i tak dalej, no ale no tutaj dla mnie to nie byłaby żadna oszczędność, jakbym na przykład dostał reklamację, że panie, założyłem fajne, jakieś tam jasne spodnie, moje ulubione dżinsy sentymentalne czy coś, no i połaziłem chwilę i mam plamy, które nie schodzą, nie? No to by dla mnie nie było fajne. Więc lepiej dmuchać na zimne i dać trochę więcej. Tutaj Meltonianu nie żałuję. Ze względu na to, że tu już jest finisz akrylowy i to w dwóch warstwach, to też nie jest tak, że ten Meltonian jakoś tutaj bardzo mocno w tą skórę wejdzie, ale powierzchniowo ją ładnie zabezpieczy. Dodatkowo w dodatku ją pięknie nabłyszczy. I teraz dopiero po tym, jak damy Meltonian, jak go wypolerujemy, to skóra pokaże swoje ostateczne oblicze, jak będzie wyglądać. Ale to Meltonian to jest taki środek na bazie wosków. Nie znam dokładnego kształtu, natomiast smarowuję i za chwilę będziemy go polerować, ale to poczekam, aż sobie przeschnie, aż wchłonie, aż tutaj te wszystkie mazy się zniwelują. To też potrwa kilka minut i warstwę Meltonianu daje zarówno od strony lica, jak i od strony mizdry. Więc ten pasek jest naprawdę grubo zabezpieczony. To prawda, jeżeli bym miał robić tych pasków bardzo dużo, a niestety zamówień na paski nie mam jakoś wiele, to zdecydowanie wolałbym kupić już barwioną skórę i z niej robić, bo no sami widzicie, ile to jest przy tym roboty, czyli też czasu. Jeżeli nikt ci za pasek nie da jakiejś tam wielkiej kwoty, a czasu musisz poświęcić dużo, no bo chcesz, żeby był zabezpieczony, więc paski są fajne, intratne, ale tylko wtedy, kiedy robisz już ze skóry barwione. Jak sam barwisz i chcesz to dobrze zabezpieczyć, to musisz naprawdę dużo czasu poświęcić. I wtedy być może ta opcja nie staje się tak bardzo atrakcyjna finansowo. No i teraz czas na mizdy. Akurat przy tym tutaj nie muszę się jakoś za specjalnie martwić o mazy, o to, że gdzieś stół jest uwalony. Po prostu jadę, wcieram jak najwięcej tego siuwaksu. Później i tak nadmiar zbierzemy, ładnie to wypolerujemy
I to jeszcze nie będzie koniec obróbki. Jeszcze przecież krawędzie zostały, nie? Więc to jeszcze nie jest tak, że już wkładamy, robimy dziurki na nity, wkładamy to i nara. A przecież jeszcze musimy krawędzie obrobić, jeszcze musimy w ogóle przyciąć te paski do odpowiedniej długości. Co można byłoby zrobić wcześniej, fakt. I już na gotowym przyciętym pasku. I zazwyczaj tak robię, ale dzisiaj postanowiłem zrobić inaczej. Bo mam w tym pewien ukryty plan. No i mamy to. Środek troszeczkę już się tutaj wchłonął, więc go polerujemy. Właśnie, przy tych paskach dużo polerki jest. Być może ktoś mi powie, słuchaj, że ty dajesz za dużo albo za mało tych warstw i że to powinno inaczej wyglądać. Nie wiem, być może. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, czy ja to robię źle, czy nie, no to śmiało. Natomiast mi jeszcze klient nigdy z reklamacją nie wrócił, a sam używam moich bawionych pasków i też reklamacji na samego siebie nie składam. Chociaż używam pasków, które robiłem, które zabezpieczałem troszeczkę nie aż tak obficie i nie aż tak dobrymi środkami jak obecnie, a mimo to nie puszczały farby, więc uważam, że teraz no, nie powinno być takiej sytuacji. Oczywiście nie gwarantuję całkowicie, że nie, jak spadnie deszcz albo coś, albo pasek w jakiś sposób się zamoczy, to gdzieś tam jakieś kropelki nie puści. No, jak widać na filmie, naprawdę dokładam dużo starań, żeby nic tutaj się złego nie wydarzyło. Nie podchodzę do tej kwestii lekko. Stąd tyle warstw, tyle polerowania za każdym razem, żeby usunąć gdzieś tam jakieś tam rozpuszczone pigmenty z powierzchni. No i staram się, żeby to naprawdę było prawilnie. No i znowu robimy teścik białego. Mamy białe trzemy. Mamy białe. Mamy tu po tym pasku jest. O, tu się troszeczkę zabrudziło. No to widzicie, jednak trochę meltonian rozpuścił, więc właśnie. Jedziemy dalej i polerujemy dopóki nie będzie czyste. Bo to nie jest tak, że ten barwnik tam z góry, znaczy od środka skóry wychodzi, tylko po prostu każda kolejna warstwa, która jest bądź co bądź jednak wilgotna, tak? Czy to jest finish akrylowy, czy właśnie ten meltonian, no to nie jest coś suchego. Więc to troszeczkę ma on różne oleje, ma on jakiś tam tłuszcz, więc tłuszcz jako rozpuszczalnik też trochę potrafi rozpuścić i wyciągnąć powierzchniowo tej farby. Dlatego też jeszcze po tym wszystkim poleruję dodatkowo, żeby zebrać wszystko to, co gdzieś tam mogło się przedostać. No i jest ok. Jedziemy teraz tu. Tu mamy już lico. Lico jest teraz bardzo matowe. No i teraz ostatecznie nadamy mu blask i połysk właśnie poprzez polerkę. I wydobędziemy piękną barwę skóry. Już ostatecznie. I blask. Ok. Jak to wygląda? Może jakieś światełko? O. Fajnie. Ta nieregularność barwy naprawdę wygląda tutaj kozacko. No i polerujemy kolejny. Ale tutaj zrobimy nieco inaczej, bo spolerujemy tylko część i porównamy sobie wersję niepolerowaną do takiej matowej. No jest różnica, co? Tutaj jest głębszy, fajniejszy kolor. Tutaj jest tak jakby jaśniej. Do momentu, kiedy nie wejdzie już w wykończoną.
No różnica jest fajna. Dobra, jedziemy dalej z polerowaniem. Mamy to. Oba paski są wypolerowane powierzchniowo. No i prezentują się tak. Orzech i ciemny brąz. Fajne. To światło to troszeczkę zniekształca kolor, bo sprawia, że ten jest taki bardziej sraczkowaty, podczas gdy on jest bardziej brązowy. Może jak wyłączę, no niestety kamera nie oddaje. Idealnie ten wchodzi w takie właśnie sraczkowate tony. W rzeczywistości tak nie jest. I teraz bierzemy kamulec. I będziemy tutaj robić takie zakończenie paska. Może od tej strony będzie łatwiej. Do tego użyję kształtki. I pobijaka. Teraz ustawiam pasek wzdłuż linii. No i chciałbym, żeby ta moja kształtka dosyć ładnie się tutaj ułożyła. Żeby to zrobić prosto i w miarę ładnie. Odcięte, jest dobrze. Nawet wyszło równo. I to samo robimy z drugim paskiem. To też daje nam taką możliwość, że możemy sobie ten pasek obciąć nieco inaczej. Na przykład pod jakimś fikuśnym kątem sobie zrobić cięcie takie jednostronne, albo ścięty na prosto, albo na jakiś trapez. No jest opcji. Tutaj idę w klasyk. Tak zwany chyba to jest English point. Mamy. Jest też równo. Z tego zrobimy szlówkę. Starczy śpiewająco. A z tego zrobimy szlówkę też. I pozostanie nam taki duży pasek zabezpieczonej ładnej skóry, więc zrobię z tego bransoletę i opędzluję na OLX-ie. Taką na zatrzaski. Prosta bransoleta barwiona ręcznie w kolorze ciemnego brązu. Myślę, że spoko, fajna sprawa. A skoro jest tak zabezpieczona, to nie będzie za bardzo chciała barwić ręki. No i akurat starczy mi i na to, i na to. Także zrobimy sobie ze dwa zatrzaski do tego, żeby była tam jakaś tam zakres regulacji. No i puścimy, zobaczymy, czy się sprzeda. Od bransolet zaczynałem. Były to pierwsze wyroby, które wrzucałem na sprzedaż. I teraz bierzemy sobie Edge Bevelera i zaoblimy sobie te krawędzie. Mamy już końcówki pomalowane. Przy okazji też zrobiłem szlówki. Prosta sprawa, po prostu wziąłem kawałek skóry, odmierzyłem, ciach. O, ty panie, nawet mi chyba wyjdzie troszeczkę za duża ta szlówka. To muszę ją skrócić. No to tutaj pół centymetra muszę ściąć i pomalować końcóweczkę. No i później to zszyjemy. Pokażę, jak ja robię szlówki. Teraz najważniejsza kwestia krawędzie. I tutaj z krawędziami opracowałem sobie taką metodę, która troszeczkę przyspiesza mi proces. Zwijam sobie dosyć ciasno pasek. Kładę sobie go na płasko i mocno go trzymam. Wcześniej rozkładałem sobie cały pasek, smarowałem to konole i gładziłem. Teraz ostatnio robię to inaczej i efekty są naprawdę ok. Tylko sobie przygotuję wszystko, co mi jest potrzebne do tego. No i mam. Te krawędzie i tak są wstępnie już tam porobione, bo ze względu na te finisze, których używaliśmy i tą wstępną polerkę, to tutaj troszeczkę też im się dostało, ale to jeszcze długa droga. Więc biorę sobie to konole i po prostu smaruję sobie już cały pasek z boku.
ponieważ skórę mam obustronnie zabezpieczoną, nie martwię się, że to konole gdzieś poprzez te krawędzie, bo tu przecież skóra była fazowana, że mi gdzieś wejdzie. Nie muszę się o to martwić. I teraz sobie wood slickerem wstępnie przepoleruję. Oczywiście pasek jest dosyć mocno naprężony, więc on chce uciekać. Ała. Ok, tak tylko wstępnie to robię i teraz szmatką poleruję. Jeszcze nie ostatecznie, ale tak, żeby już trochę zaczęło być polerowane. Tak. Ile razy w jednej wypowiedzi można użyć jednego słowa? Dobra, nie jest jeszcze idealnie, ale to nie ma być jeszcze idealnie. Teraz robię drugą stronę. Tam już sobie to troszeczkę wyschło. W sensie już... ała. No właśnie, on strasznie pręży, więc to trzeba mocno trzymać. A jak się puści, to trzeba zwijać od nowa i tak dalej, wiadomo. Dobra. No dobra, mamy to, ale to jest wstępnie, tak? Teraz go rozwijam. I czyszczę. Z nadmiaru to konole. I teraz to, co zrobię, tylko ja to... Ciężko jest, będzie to zrobić w kadrze, ale robię to tak, że kładę sobie albo na stole i siadam sobie na tym pasku. Trzymam go sobie tak, naprężonego. Biorę szmatkę, która mi właśnie uciekła. O. Zwijam ją sobie grubo i teraz jadę tak. Gdzie dwie... Moment. Czy wy też macie tak, że jak robicie jakąś ważną rzecz, która wymaga dosyć szybkiego działania, to właśnie ktoś zadzwoni? No właśnie. No i teraz jadę dosyć mocno ściskając tutaj palcami po tych krawędziach, żeby te krawędzie ładnie wypolerować, zaoblić. I to jest już w zasadzie końcówka, jeśli chodzi o machanie, ale tego machania tutaj dosyć dużo energicznego trzeba zrobić. Ale uważam, że i tak jest to szybsze niż gdybyśmy każdą część wood slickerem robili osobno. Wtedy to wychodzi dużo dłużej i wcale nie daje lepszych efektów. A ten efekt jest ok, bo jeszcze sobie ostatecznie przy okazji polerujemy cały pasek. A nie dajmy się zwariować. Jak sobie, skoro to oglądacie, to pewnie też i inne filmy oglądacie. Często jest tak, że na różnych shortach czy innych filmach te krawędzie, zwłaszcza w portfelach, co w sumie ma jakiś tam sens, ale krawędzie są wyprowadzane na takie lusterko, że można się w nim przeglądać. Przy pasku jest to absolutnie bezcelowe, bo raz, dwa, trzy założysz go na spodnie i on się będzie ocierał szlufki i troszeczkę zmatowieje, więc on taki nie będzie idealnie połyskujący, a narobić się 3 godziny po to, żeby... chętnie ja to mogę wyprowadzić na totalne lustro, to w ogóle nie ma problemu, tylko kwestia, czy klient zaakceptuje budżet takiej usługi. No bo to jeszcze tutaj. No i co? I mamy krawędzie zrobione. Są gładkie, są zabezpieczone, wypolerowane. Jeszcze można je sobie gdzieś tam wedle gustu pomachać, ale są ok. I to tylko na razie tyczy tych krawędzi bocznych, nie? No bo jeszcze końcówki musimy zrobić. Na końcu ja sobie lubię tak po prostu kilka razy przyciągnąć pasek. O, i mamy go. I on jest taki teraz przyjemnie miękkawy. Ten olej zrobił robotę, natomiast nie jest on rozciągliwy ani nic. Jest mocny, fajny, przyjemny pasek. Jeżeli chodzi zaś o końcówki, no to już tutaj pojadę tradycyjnie, czyli to konole. O, smarujemy. A mówiąc tradycyjnie, to pojadę wood slickerem po prostu. Sobie nadmiar zetry. Albo nie, dobra. Zróbmy to tak
innym woodstickerem z Jatoby, robionym na zamówienie. Dobra, żeby było bardziej true. Wiadomo, o co chodzi. Ja sobie to zaraz poza kamerą dokończę, bo tutaj w kamerze, w kadrze ciężko się to trzyma. Ale chodzi o to, żeby wszystkie właśnie krawędzie, które jeszcze nie były wykonane, czy na szlówkach, czy tu właśnie, żeby sobie w taki sposób wygładzić, żeby każda krawędź była zaoblona, nie jako przypalona. Ona wtedy jest twardsza, bardziej odporna na uszkodzenia, no i po prostu wygląda lepiej. A my się widzimy już na składaniu paska do kupy. No dobrze, mamy już wszystkie krawędzie wypolerowane ze szlówkami włącznie. Teraz sobie wziąłem tutaj zestaw do wybijania, czyli kamień i podkładka. I teraz sobie musimy wybić otwory na nity. Zrobimy to na nity skręcane, dzięki czemu będzie to mocno i rzetelnie, a jednocześnie umożliwi w przyszłości na przykład wymianę klamry, jeśli klient by miał takie życzenie, a wiem, żeby miał, bo o to poprosił. I użyję takiego wybijaka 4,5 mm od Craft Pointu akurat. Bardzo dobre są, naprawdę. Jedno małe puknięcie i dziura leci w grubej skórze nawet. Teraz tak, zrobię to na dwa, czyli w jednej linii będą dwa nity, żeby te paski były w miarę identyczne. To zrobię sobie taki myk, że do tej linijki, ta mata do cięcia jest super, bo ma podziałkę nie jak większość mat co centymetr, tylko ma co pół centymetra, to jest bardzo pomocne. I właśnie muszę sobie kupić nową matę, a jedyne takie, które mi pasują, są w Castoramie. I muszę gdzieś się kiedyś wybrać. 8 cm tutaj. I teraz biorę sobie cyrkiel traserski, którego jeszcze sobie nie ustawiłem. Ustawię sobie gdzieś tam na jakąś tam szerokość. Dajmy na to taką. Może taką, może mniejszą. No dobra. I po prostu z każdej strony wyznaczę sobie gdzieś tam, zaznaczę sobie, gdzie bym chciał, żeby ten otwór mi powstał. No i tyle. I teraz te otwory trzeba wybić. Jeszcze sobie poprawię. Zobaczę, czy dobrze to zrobiłem. Jest ok. I no tak, mając nad łbem kamerę, nie jest to łatwo zrobić. Tutaj używam 4,5 mm, a nity mam chyba 4 mm, także fajnie i swobodnie wejdą. A i tak skóra po wybiciu i tak się nieco ściaśni. Mamy to. Co teraz zrobimy? A teraz zrobimy sobie tak, że sobie tę skórę tutaj nieco zagniemy. Tu sobie ładnie ją ułożymy, żeby było równo. I teraz tym samym wybijakiem po prostu wprowadzę go tutaj i odrysuję, odbiję miejsce, gdzie będę chciał wykonać otwór. Mniej więcej go widać. Dzięki czemu powinienem uzyskać symetrię i żeby było równo. Mamy to. I to samo robię tu. Dobra. Jest ok. I teraz jeszcze jedna rzecz nam została, o czym zapomniałem. Przecież jakoś gdzieś tam moje logo musi tutaj być. Zaraz, o co zaraz zadbam. Dajmy na to tu. Lubię, jak logo jest w miejscu dyskretnym. Przecież mówiłeś, że steple na zabezpieczonej skórze niechętnie się pojawiają, bo to prawda.
Natomiast logo to jest stempel po pierwsze mosiężny, a po drugie ma dosyć cienkie ścianki. Tutaj te i one bardziej się wrzynają w skórę. Skóra stawia im nieco mniejszy opór, więc jest szansa, że taki stempelek się wybije całkiem nieźle, nawet na tak zabezpieczonej skórze bez moczenia. Choć są takie skóry, które stawiają większy opór. Mamy i składamy do kupy i wybijamy dziurki i jeszcze jedna rzecz będzie. Dwie. To znaczy będziemy tylko jeden tak naprawdę składać. Uwolnimy tą szlufkę. Jak to tu jest zrobione? Aha, w ten sposób, na taki rzemień. No, sprytnie, sprytnie. Niestety musimy go usunąć, wybacz. O, mamy to. Który zrobimy? Może ten orzechowy. O. I to idzie sobie tak. W ten sposób. Nie? I teraz sobie nity. Bo musimy szlufkę założyć, żeby później dobrze wymierzyć dziurki, otwory na zapięcie, żeby był właściwy obwód. Nity damy zwykłe, normalnie metalowe w kolorze srebrnym. Tu by zażarła jakaś oksyda albo coś jakiegoś ciemniejszego, ale niestety nie posiadam w tym momencie takich, więc musimy posiłkować się tym, co mam. Poprzez to, że ścieniowaliśmy nieco tę skórę, no to te nity tutaj ładnie się łączą, bo one też mają swoją grubość, chyba tam 5 mm, więc gdybyśmy nie cieniowali skórę, to byśmy mieli problem nawet w tym, żeby to skręcić, bo ja zazwyczaj kupuję nity nieco cieńsze, są bardziej uniwersalne. Te wielkie grubasy centymetrowe, no to już do specyficznych rzeczy są. I najgorsze jest to, że te nity często mają nie krzyżaczka, tylko na płaski śrubokręt, a że są polerowane, to łatwo uciekają spod śrubokręta, zwłaszcza jak trzeba użyć nieco więcej siły i wtedy mogą się ześliznąć i wykonać ryskę na skórze. Dobra. Można tutaj kapnąć jakimś klejem do gwintów, żeby się upewnić, że nic się gdzieś tam z czasem nie rozleci, ale to już na razie tego nie będę robił. I mamy to. Logo jest dosyć widoczne. Klamra jest założona. No i pasek będzie się zapinał w taki sposób, że tu będzie sobie wchodził. I tutaj tym bolczykiem, knopikiem będzie się zapinał. Więc, żeby teraz obliczyć, jaki nam jest potrzebny obwód, to tak naprawdę musimy liczyć od tego dzynzelka do momentu, kiedy będzie można go wbić. A jak robimy? No to tak, tutaj środkowy już mam zaznaczony, ale nie będę tego robił na oko. Tylko mam do tego specjalistyczne urządzenie do fajnego wypoziomowania wszystkiego, żeby było równiutko. No i teraz sobie robię tak. I ja sobie to działam na tej zasadzie, że trzymając go sobie tylko zaznaczam na razie. I na razie mam zaznaczonych tylko 5 otworków, a chcemy 7. Teraz sobie tu, gdzie zaznaczyłem sobie tę poprzednią, wkładam sobie, o. No i mogę sobie wyraźnie te otwory zaznaczyć, dzięki czemu nie muszę się stresować, czy zrobię to dobrze. No wiem, że zrobię dobrze i będzie.
I jest równiusieńko, ładniutko. Teraz jak pasek sobie zapniemy, wiadomo, będzie to wymagać troszeczkę posiłowania się. Oczywiście za moment tutaj coś zaradzimy, żeby było nieco lepiej, ale jest zapięty, trzyma się solidnie. Będzie trzeba użyć nieco więcej siły do tego, żeby go odpiąć, ale sobie poradzimy. O wow, no dobra, trochę więcej siły niż myślałem, ale zaraz temu będziemy chcieli zaradzić, na przykład w taki sposób, że się jeszcze zastanawiam, czy tutaj zabarwić tę skórę w środku tych otworów, ale wiecie co, te otwory są na tyle małe, że ciężko będzie mi wprowadzić jakikolwiek aplikator, więc sobie to po prostu podarujemy. Natomiast zrobię to, co zawsze robię przy takich otworkach, to użyję tokonole. O, i wprowadzę tutaj do środeczka troszeczkę. Kropeleczka na czubeczku. I wykonam to od dwóch stron. Wtedy nam się te otwory zabezpieczą. I wtedy nam te otwory się nieco otworzą. Jeszcze raz zrobię to z podkładką, żeby nie było, że tutaj mi mata blokowała dojście tego Woodslickera, żeby on wszedł nieco głębiej i rzeczywiście miał wpływ na te krawędzie. Normalnie, kiedy robię pasek, gdzie te otwory są nieco większe, na przykład 4-4,5 mm lub 5 mm, to dodatkowo takim wacikiem kosmetycznym puszczam tam kropelkę barwnika, żeby te otwory jeszcze zabarwić, żeby to wyglądało tak ładnie. No tutaj mam niestety za małe te otwory. No, z drugiej strony przez to, że one są małe, to tutaj nie będzie to w ogóle widoczne, czy to było barwione, czy nie, zwłaszcza, że to przypalamy. W skórze, która jest barwiona fabrycznie na wskroś, no to nie ma najmniejszego znaczenia, bo i tak ona jest barwiona na wskroś. Można, wprawdzie, widziałem też i takie akcje i kiedyś może wypróbuję, że najpierw wykonać otwory, a dopiero później barwić. I wtedy ten barwnik wchodzi wszędzie. Ale obawiam się jednej rzeczy, że w momencie, kiedy mam tutaj otwór, to jest większa powierzchnia chłonięcia barwnika i wokół tych otworów mogą mi się zrobić takie plamy ciemniejsze, bo po prostu więcej barwnika tam wejdzie. Jeszcze tego nie testowałem, może kiedyś przetestuję, odważę się, a może na jakiejś ścince zobaczę. W każdym razie kiedyś tak robiłem na ręcznie barwionym takim mini portfeliku, gdzie najpierw wykonałem otwory, wszystkie nacięcia na karty i tak dalej, później to barwiłem i wokół tych nacięć rzeczywiście zrobiły się takie brzydale. Wykonam takie nacięcia, które sprawią, że jak przy knopikach, że ten szpień będzie miał miejsce na wyjście i wejście, ale będzie się trzymał dobrze i tylko muszę z odpowiedniej strony, więc jeżeli pasek jest zapięty, to gdybyśmy chcieli go tam rozepchać, to on się opiera na tej krawędzi tu, na tej bliżej końca, więc nacięcie musimy zrobić z drugiej strony. I to nie będzie jakaś wielka filozofia, więc tu biorę, przepraszam, tak to zrobię, biorę po prostu nożyk i wykonam taki, nie mam niestety takiego wąskiego nożyka, który mógłbym to zrobić, więc o, tak, o. I tyle. Podłożyłem sobie tekturkę i dzięki temu ten nóż wchodził tam głębiej. Tutaj może nawet troszkę głębiej niż bym chciał, ale to i tak nic się z tym nie będzie działo, bo w momencie, kiedy my to sobie zapniemy, to teraz tam to ładnie wejdzie i jak będzie noszone, to się nie będzie rozczepiać, bo otwór jest nacięcie jest po drugiej stronie, która nie jest eksploatowana. Gdybyśmy popełnili błąd i nacięcie zrobili z drugiej strony, no to wtedy przy
rozpychaniu tego paska on by się rozwalił, więc spoko. O, i teraz on ładnie wchodzi, ładnie wychodzi, no i nie będzie nam tutaj się nic złego działo. Można powiedzieć, że pasek mamy skończony, została nam jeszcze tylko szlufka, więc teraz się zajmiemy właśnie tym. Wybijak otworów okrągłych. Przez to, że mam już ustaloną środkowy otwór, środeczek wyznaczony, to łatwiej mi będzie zrobić to równo. Mamy. No i zrobiłem sobie teraz szlufeczkę, sobie już wstępnie zagiąłem. O, tej części nie wygładzam to konolem. Chodzi o to, żeby ona była szorstka i płaska, ani też nie fazuję jej krawędzi, żeby dobrze do siebie przylegała. I teraz sobie to. Chodzi o to, żeby zrobić to po prostu takimi pętelkami z nici. Tu się upewniam, że mi się nic nigdzie nie wetnie. Przytrzymuję sobie tą pozostałą i ściągam wszystko. O. Chodzi o to, żeby było coś takiego, nie? Żeby ta nić poszła naokoło. Ja sobie to wypozycjonowuję i ściągam, uważając, żeby mi ta końcówka nie uciekła. I mam. I teraz jeszcze robię kolejny oplot. W taki sam sposób. Mam. Teraz mogę sobie spokojnie tę nić, która mi tu została, delikatnie ściągnąć, ale to delikatnie, żeby ona mi nie uciekła właśnie. O, i od razu ją sobie przypalę, bo tu już więcej oplotu nie będę robił. Pozostawiam jej dosyć dużo. To jest poliestrowa plecionka, więc ona się będzie ładnie topić, a ponieważ pozostawiłem jej dużo, to ten kleks będzie spory i on tutaj bardzo ładnie będzie blokował nić przed przesuwaniem się. No i mam to, nie? Teraz lecę dalej do tej dziury i mam tutaj solidny, potrójny oplot i teraz przechodzę do środkowej. I powtarzam to samo. Teraz jest trochę łatwiej, bo się nic nie będzie majtać. Można sobie dosyć mocno to ściągać. Jak się zrobi te otwory pod te nici w miarę prosto, to później taka szlufka wygląda dobrze i estetycznie i dobrze do siebie przylega. Roboty przy tym dużo nie jest i będzie mocne i wieczne. I mam. Ściągam mocno. Ucinam i topię. I gotowe. Szlufeczka jest gotowa. Solidna, gruba. Na ogół robię nieco cięższe niż te z paska, ale chciałem, żeby ona miała dokładnie ten sam kolor. I teraz nakładamy na pasek. Zakładamy sobie pasek. Zapinamy dziada na środkową. I idealnie pasuje w szlufkę, która nie jest zbyt luźna, ani też nie jest za ciasna, nie trzeba się z tym mocować i w tym momencie nasz paseczek wygląda tak. Trochę było zabawy, nie? Trochę było roboty, ale to w zasadzie tyle. Ten pasek wykonam dokładnie identycznie. Tak, one się różnią. Troszkę inny ten kolor, ale myślę, że klienty będą zadowolone. Tutaj te otwory na nity są
wykonane, więc tutaj je tylko tutaj włożę, a klient sobie klamę założy sam. Wykonam mu jeszcze właśnie szlufkę, no i te otwory zgodnie w zasadzie bardzo podobnie będzie jak tu i w ten sam sposób to zrobię i paski będą gotowe. Mam nadzieję, że ten film cokolwiek wniósł, jeśli w ogóle postanowiłem go opublikować, bo strasznie się tu rozgadywałem, trudno mi było się skupić, więc może być, że tego filmu nigdy nawet nie zobaczycie. Taka klama. No dobra, tyle. Na razie. Cześć, pa.